It's an honor and a pleasure to be with you guys this morning. To prawdziwy zaszczyt i przyjemność znów tutaj stać przed wami. I'm really grateful to Stephen for translating me this morning. Jestem naprawdę wdzięczny Stevenowi za to, że mi dzisiaj tłumaczy. Ja jeszcze poproszę o wsparcie jak coś. I have my phone on in case Anya calls me in the hospital, okay? Mam włączony telefon na wszelki wypadek, gdyby Ania dzwoniła do mnie ze szpitala. But it's a wonderful and exciting life. Ale jest to naprawdę niesamowite i wspaniałe życie. God blesses us with so many things, isn't it true? Bóg nas naprawdę błogosławi tyloma rzeczami, prawda? Family, children, rodziną, dziećmi, friends, church, przyjaciółmi, kościołem, good food. dobrym jedzeniem. And another thing I really love is studying His Word. I naprawdę to, co naprawdę kocham, to czytanie Jego słowa. So I really enjoy being able to do this with you guys. To each time come and look at something in Philippians. What can we learn from what God's Word says? Naprawdę lubię tutaj przyjść i razem z wami patrzeć na Filipian i patrzeć, co Bóg ma do powiedzenia. Before I start, I just wanted to share, you'll find in the back some leaflets about an event we're doing. Zanim zacznę, to zobaczycie tam z tyłu są takie małe ogłoszenia. There's a poster on the wall in the back. Jest też taki duży obrazek z tym, co... It's a conference that we're organizing with the Mission Steiger in partnership with various churches in Wrocław. Jest to konferencja, którą będziemy robić ze Steigerem i różnymi kościołami tu wewnątrz Wrocławia. So it's about missions to young people. Jest to misji dla młodych ludzi. And there will be various speakers from Wrocław and other parts. Będą mówcy z Wrocławia i z różnych części. Like Radek. Tacy jak na przykład Radek. Andrzej from Slot, many of you know. Andrzej ze Slota, którego na pewno z wielu z was kojarzy. Pastor Klekot and Pastor David from a couple of the Baptist churches in the city. Pastor Klekot, Pastor Dawid też z różnych innych tutaj kościołów. So it's going to be a great time together of joining different churches and being inspired towards mission. Więc będzie to naprawdę fajny czas, żeby wspólnie z różnymi kościołami być inspirowanym do misji. We're going to be looking at the context of youth culture today and how can we share about Jesus in that context. Będziemy patrzeć na kontekst młodzieży i w jaki sposób my możemy się dzielić Chrystusem w tym kontekście. So you can grab one in the back afterwards Więc if you like. Po spotkaniu zapraszam, weźcie sobie. It's the 1st and 2nd of April. Jest to 1 i 2 kwietnia. But it's not a joke. I to nie jest żart. It really will happen. Naprawdę to się wydarzy. Okay, do you have that in Poland as well? 1st of April is Oh, good. Też macie we Wrocławiu, tak, bardzo dobrze. I thought some jokes don't translate. Niektóre żarty nie da się przetłumaczyć. Okay, so we've been looking at Philippians. Więc patrzyliśmy dotychczas na Filipian. And we've gone through chapters 1 and 2. Przeszliśmy już przez rozdział 1 i 2. And we've been looking at how Philippians talks about following Jesus. I patrzyliśmy, jak tutaj w Filipian jest mowa o tym, żeby chodzić za Jezusem. It's this letter that Paul wrote to a church in the city of Philippi. Jest to list, który Paweł napisał do kościoła w mieście Filipi. We saw that they have a great relationship. Paul and the church in Philippi, they have a great relationship Mają together. naprawdę świetną relację. Paul is concerned about their spiritual well-being. Tutaj Paweł przejmuje się ich dobrem duchowym. He wants to see them grow spiritually. Chce widzieć, jak wzrastają duchowo. He wants to see them really know what it means to follow Jesus. Chcą, żeby wiedzieli, co to znaczy naprawdę podążać za Jezusem. So he writes to them, encouraging them. Więc pisze do nich i zachęca ich. Says, "Come on, guys, let's keep going. Mówi, chodźcie, idźmy. Let's keep following Jesus." Kontynuujmy tą ścieżkę za Jezusem. And we've seen three different messages from this letter. I widzieliśmy już takie 3 główne przekazy z tego listu. We've seen first of all that Paul tells them that it is a process. Following Jesus is a process. Widzieliśmy przede wszystkim, albo po pierwsze, że to jest proces. It's not something that happens from one day to the next. It's a process. Nie jest to coś, co się dzieje z jednego dnia na drugi, to jest proces. He also says that following Jesus is about having a purpose and a message. Jest też mowa o tym, że to ma mieć cel i przesłanie. He says when you follow Jesus, you know what your purpose is. Mówi, że gdy idziesz za Jezusem, wiesz, jaki masz cel. And you have a message to share. I masz pewne przesłanie do podzielenia się. Your life isn't just an accident. Twoje życie nie jest biegiem okoliczności. You know what you're living for. Wiesz, dlaczego żyjesz. And the last time we looked at Philippians, we learned that following Jesus means to love one another. I ostatnim razem, jak patrzyliśmy, czytaliśmy też, że to jest coś, żeby iść za
It means to love one another. Znaczy kochać siebie wzajemnie. To love one another with a bold love. So it's a bold love. Żeby kochać się wzajemnie taką odważną miłością. It means to sacrifice for other people. Znaczy oddać się i dla innych ludzi. To lift other people up. Żeby podnosić tych innych ludzi. And today we're going to look at chapter 3. A dzisiaj będziemy patrzyli na rozdział 3. And we're going to look at how following Jesus also means surrender. I dzisiaj będziemy patrzeć, jak chodzenie za Jezusem też znaczy, żeby się poddawać. It means to offer my life to him, to say I let go of everything, I want to follow him. Znaczy, że oddaję mu wszystko, idę za nim. And I think this is a wonderful thing. Myślę, że to jest coś naprawdę wspaniałego. It's a hard thing to do, Nie jest to proste, but it's rare today to find something I would be willing to give up everything for. ale ciężko w dzisiejszym świecie znaleźć coś, za co bym był w stanie, gotowy oddać wszystko. Society offers us so many things. Społeczeństwo tak wiele rzeczy nam w dzisiejszym świecie But how oferuje. many of those things are so important that we would say, I'll give up everything for this? Ale ile z tych rzeczy jest tak ważnych, że jesteśmy w stanie oddać wszystko za to. Well, Paul says today that Jesus is so precious Ale dzisiaj Paweł mówi, że Jezus jest tak cenny, that it is worth giving up everything że for warto him. jest oddać wszystko dla Niego. So, one of the issues he's going to deal with in this passage today is false teaching. Jedną z rzeczy, które będziemy dzisiaj omawiać, to jest też takie fałszywe nauczanie. When we follow Jesus, there are often many obstacles, difficulties. Gdy chodzimy za Jezusem, na pewno bardzo często są różne przeszkody. And in the case of this church, there were some people coming in and they were distracting the believers. No i w przypadku tego kościoła też tak było. Były osoby, które wchodziły im w drogę. Paul's message is following Jesus is simple. Paweł mówi, że chodzenie za Jezusem jest proste. Give up everything and follow him. Oddajcie wszystko, idźcie za Nim. All you need is Jesus. Wszystko, co potrzebujesz, to Jezus. But these false teachers are coming in Ale przychodzą ci fałszywi nauczyciele. and they're saying, well, yes, follow Jesus, I mówią, no tak, idźcie za Jezusem, but it's not so simple. ale to w sumie nie jest takie proste. There are many other things you need to worry about. Jest mnóstwo innych rzeczy, którymi się powinniście też przejmować. Have you done this? Czy zrobiłeś to? Do you already know this? Czy już wiesz o tym? Have you achieved this goal or that goal? Czy zdobyłeś ten lub tamten cel? So this false teaching makes us worried about many things. Więc to fałszywe nauczanie powoduje, że martwimy się o wiele dodatkowych rzeczy. But in this passage today, Paul says that all these other things Ale w tym, co będziemy dzisiaj czytać, Paweł mówi, że wszystkie te inne rzeczy are like rubbish in comparison to Jesus. są jak śmieci w porównaniu do Jezusa. So let's read it. Więc przeczytajmy. Chapter 3. Stephen, could you read through the whole chapter for us? Could I ask someone to read for me? Yeah, sure. Does anybody want to read the whole chapter 3 of Philippians in Polish? Of Ktoś może course. podejdzie i przeczyta po polsku? Byłoby mi bardzo miło. With a strong voice. Somebody with a strong voice in Polish. Yes, thank you. Super. Chapter Dziękuję. 3. It's on the screen if you don't have your Bibles. A z mikrofonem? Tak, dobrze. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was to jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałam ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa,
Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Więcej. Okej. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a także teraz z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A round of applause for the Polish reading. Dziękuję. That is the third chapter of Philippians. Taki jest właśnie 3 rozdział Filipian. And when Paul deals with these false teachers, I kiedy Paweł tutaj porusza temat tych fałszywych nauczycieli, the first thing he says is what they are teaching is confidence in the flesh. i pierwsza rzecz, którą mówi, to jest to, że to jest ufność, że to, co oni nauczają, to jest ufność w ciele. Because they're saying, yes, follow Jesus, Bo oni mówią, tak, idźcie za Jezusem, but you also need to follow all these traditions and rules and everything. ale musicie też dbać o wszystkie te tradycje, zasady, wszystko. And to do all these things, it depends on my ability, I żeby to wszystko zrobić, zależne to jest od moich umiejętności, my strength. moich sił. So it is to depend on my own flesh. Więc jest to zależne od mojego ciała. That's why he says it's confidence in the flesh. Dlatego mówi o ufności w ciele. And I wonder what that might look like today. I zastanawiam się, jak to mogłoby wyglądać dzisiaj. Because in those times they were in a religious culture, Bo w tamtych czasach mieli dosyć religijną kulturę. a Jewish religious culture. Taką żydowską religijną kulturę. And so they were saying, follow these religious traditions if you want to be saved. I mówili, musicie iść za tymi religijnymi zasadami, jeżeli chcecie być zbawieni. And so they were distractions from who Jesus is. Więc były takie odejścia od tego, kim jest Jezus. What are our distractions today? Więc co nas tak naprawdę ściąga z tej drogi? Well, we live in a lot more of a materialistic culture. Żyjemy w zdecydowanie bardziej materialistycznym świecie. What does society tell us to focus on today? Na społeczeństwo na co zwraca nam teraz uwagę? It says focus on your career. Mówi, patrz na swoją karierę. You need to achieve certain goals in your life. Musisz zdobyć pewne cele w swoim życiu. You need to have a house, have a car, have Miej dom, samochód. degree, have a university degree. Tak, skończysz jakieś studia. Be popular. Bądź popularny. You have to be this great person. Masz być takim świetnym człowiekiem. Your Facebook profile has to look really good. Twój profil na Facebooku musi naprawdę świetnie wyglądać. So you have to have really nice pictures. Więc musisz mieć fajne zdjęcia. And you have to look very happy. I musisz wyglądać naprawdę na szczęśliwego. All these things society is pressuring us to achieve. To są wszystkie takie rzeczy, na które społeczeństwo zwraca w dzisiejszym świecie uwagę. And I'm not saying these things are wrong I nie mówię, że to są złe rzeczy. or that we shouldn't pursue certain things. Lub że nie powinniśmy za niektórymi z nich podążać. But the point here is what is at the center of my heart? Ale chodzi o to, co jest dla mnie w tej chwili centrum mojego serca. What is forming my identity? Co tworzy moją tożsamość? What is it that makes me me? Co czyni mnie
sobą. Is it these things? Czy to są te rzeczy? Luke, who are you? Luke, kim jesteś? Oh, I've done this degree. A, skończyłem takie studia. I have this career. A, mam taką karierę. I have this family. Mam taką rodzinę. I am popular. Jestem popularny. These things define me. To są rzeczy, które mnie definiują. And so if these things start to go wrong, Więc jeżeli któreś z tych rzeczy zacznie iść źle, I don't know who I am anymore. nagle nie wiem, kim jestem. I feel lost. Czuję się zagubiony. I don't know where to stand Nie wiem, anymore. gdzie iść, gdzie stanąć. But maybe it can be religious things as well in our days. A może to też są jakieś rzeczy religijne. Because we live in a religious culture as well. Żyjemy w dosyć też religijnej kulturze. And we're Christians, we go to church. I jako wierzący też chodzimy do kościoła. So these things can be confusing Więc sometimes. możemy się czasami w tych kwestiach zagmatwać. We can think that to achieve something, we also need to be doing things. It's about our own strength. Możemy czasem myśleć, że żeby coś osiągnąć, to musimy coś zrobić. To może polegać na naszych siłach. Religiosity sometimes teaches us that to get something, we have to do something. Religijność czasem albo często naucza nas, że żeby coś zdobyć, musimy coś zrobić. You get nothing unless you earn it. Nic nie zdobędziesz, chyba że na to zasłużysz. If you want peace or forgiveness, Jeżeli chcesz spokój lub wybaczenie, you have to work hard for it. musisz naprawdę mocno na to zapracować. You have to follow certain traditions. Musisz podążać pewnymi tradycjami. You have to read lots or pray lots. Musisz dużo czytać albo dużo się modlić. Maybe you need to achieve certain things in a religious sphere for you to be respected. Być może musisz jakieś kwestie zdobyć, żeby być szanowanym przez ludzi. So sometimes we can be doing things that appear to be for God. Więc być może czasami robimy rzeczy, które They're for God. They are Christian które są things. dla Boga. But my identity becomes based on that. Ale później moja tożsamość się zaczyna na tym bazować. So I'm not doing it for Jesus anymore. Więc już nie robię tego dla Jezusa. I'm doing it because it's become who I am. Robię to, bo to się stało tym, kim jestem. So we end up in a situation where again we're distracted from who Jesus really Więc is. znowu lądujemy w takiej sytuacji, gdzie coś nas odprowadza od tego, kim naprawdę jest Jezus. And Paul is saying something different. I Paweł mówi coś innego. Paul is saying that all these things Paweł mówi, że wszystkie te rzeczy are rubbish in comparison to Jesus. to śmieci w porównaniu z Jezusem. He sees Jesus as the most precious thing. On widzi Jezusa jako tą najcenniejszą rzecz. His relationship with I Jesus. jego relacja z Jezusem. He says these other things are not good enough. On mówi, te inne rzeczy nie są wystarczająco dobre. These other things, these achievements, these goals, Te inne rzeczy, to co udało nam się już zdobyć, te cele, które they mieliśmy, are self-centered. one są bazowane na nas samych. They're focused on myself, One są bazowane na mnie, my own strength, na moich siłach, my own desires. na moich zaciankach. But we are imperfect Ale my nie jesteśmy doskonali and we fail. i często upadamy. I remember one day I was in the park reading my Bible, Pamiętam, któregoś dnia byłem w parku, czytałem moją Biblię and this lady walked by i taka kobieta przeszła obok. and she saw that I was reading the Bible. Widziała, że czytam Biblię, So she sat next to me więc usiadła obok mnie. and she said, "Wow, you're reading the Bible." Powiedziała, wow, czytasz Biblię? I said, "Yeah." Ja mówię, no tak. She said, "Do you believe in that?" A on mówi, a wierzysz w to? I said, "Yes, I do." Tak, wierzę. Yeah, I believe in that too. No, powiem ci, ja też. I believe that we have to find truth in ourselves. Ja she said. wierzę, że musimy znaleźć prawdę w nas samych. Tak Each of powiedziała. us have our own way. Każdy z nas ma swoją drogę. And if the Bible works for you, that's great. Jeżeli Biblia działa dla ciebie, to świetnie. She said, I meditate Powiedziała, no, ja medytuję, and I do yoga ja robię jogę, and I do all these different things tyle innych różnych rzeczy. and I find inner peace. I mam spokój. It's all about finding that truth inside yourself. Wszystko to chodzi o to, żeby znaleźć tą prawdę w sobie. And I said, man, if I was to try to find truth inside myself, I would be really confused. Mówię, kurczę, gdybym ja miał znaleźć w sobie prawdę, to naprawdę bym się nieźle zagubił. Because I change my mind so often. Bo tak często zmieniam swoje zdanie. And I often don't know the answers. I często nie znam odpowiedzi. And I so often make mistakes all the time. Tak często popełniam błędy. So if it depends on me Więc jeżeli to zależy ode mnie and on the truth inside of me, i na tej prawdzie, która się wewnątrz nie znajduje, I'm so lost. to jestem totalnie zgubiony. But that's what we're being taught today Ale tego właśnie jesteśmy dzisiaj nauczani. by our prophets like John Lennon. Przez naszych tutaj nauczycieli, takich jak John Lennon. Can you try translating this? I believe in God.
Wierzę w Boga, but not as one thing. ale nie jako jedną istotę. Not an old man in the sky. Nie jako taki stary człowiek w niebie. I believe that what people call God Wierzę w to, że to, co ludzie nazywają Bogiem, is something inside of all of to us. jest coś, co jest wewnątrz każdego z nas. Paul is saying Paweł mówi, these things, te rzeczy, this way of thinking ten sposób myślenia is based on myself, jest bazowany na mnie and it is like rubbish. i jest to jak śmieć. It falls away. Upada to na It bok. has no power. Nie ma żadnej mocy. Only Jesus has power. Tylko Jezus ma moc. Only Jesus can give us peace Tylko with w God. Jezusie mamy spokój i ciszę w Bogu. Only Jesus can make me feel whole and satisfied. Tylko Jezus może mnie czynić całym. He also says that these things are contrary to Jesus. Mówi też, że to są takimi przeciwnościami do Jezusa. He says these other things are like enemies of Jesus. Mówi, że te inne rzeczy są wręcz jak wrogowie do Jezusa. So that puts us in a difficult situation Więc to kładzie nas w dosyć takiej trudnej sytuacji. because we can't have both. Bo nie możemy mieć jednego i drugiego. We can't have Jesus and all these other things in the center of our heart. Nie możemy mieć Jezusa i wszystkie te inne rzeczy w centrum naszego serca. We have to choose Musimy wybierać. the red pill or the blue pill. Czerwona czy niebieska pigułka. It's a decision moment. To jest moment decyzji. It's not I'll take both. To nie jest taki moment, w którym mówimy, bierzemy jedno i drugie. Paul says you have to choose. Paweł mówi, musisz wybierać. And when I choose Jesus, I gdy ja wybieram Jezusa, it means I give up everything else. to znaczy, że oddaję mu wszystko inne. I surrender everything. Poddaję wszystko. Following Jesus Idąc za Jezusem means surrendering everything. znaczy poddanie wszystkiego And innego. that's difficult. I to nie jest łatwe. One time I spent a month in India. A pewnego razu spędziłem miesiąc w Indiach. It was one of the first things I wanted to do for a mission trip. Było to jedno z pierwszych moich marzeń na podróż misyjną. So I spent a month there, Więc spędziłem tam miesiąc, but I didn't speak the language. ale nie mówiłem w języku. And I was working with this team that was helping poor people on the streets. Pracowałem z takim zespołem, który pomagał biednym ludziom na ulicy. And there was this one guy in the team. I był taki jeden człowiek w naszym zespole. He was amazing, Był niesamowity. constantly serving people. Ciągle pomagał innym. He was helping people off the streets, Pomagał wszystkim ludziom na ulicy. helping guys get off drugs. Pomagał facetom zejść z narkotyków. He was having a huge impact on the whole neighborhood. Miał olbrzymie tutaj wpływ, dziękuję, na całą okolicę. And I thought, I want to be like that guy. Pomyślałem, ja naprawdę chcę być taki jak I ten want człowiek. to serve Jesus like that. Ja chcę służyć Bogu, Jezusowi jak On. I want to have an impact on the world around me like that guy. Chcę mieć taki wpływ na ludzi jak On. And one day they said, who wants to give, we need somebody to give blood in the hospital. I pewnego dnia powiedzieli, potrzebujemy kogoś, kto odda krew. And this guy was the first one. Yep, I'll go. I ten jako pierwszy podniósł rękę, ja idę. So I thought, yeah, I have to go too then. So I'll go with the guy. So I'll go. To ja też się powiedziałem, no to też muszę iść, idę. And when we were in the hospital giving blood, I gdy byliśmy w szpitalu oddając krew, we had to sign our names. musieliśmy podpisać nasze imiona. And when he went to sign his name, I gdyby on poszedł podpisać swoje imię, he just marked an X. to zaznaczył po prostu takim krzyżykiem. And I realized that he didn't know how to write. I uświadomiłem sobie, że on nie umie pisać. He'd never learnt to read or write Nigdy nie nauczył się ani czytać, ani pisać. because he had also come from a very poor background. Bo on też miał całkiem dosyć trudne i biedne tło. This shocked me To było dla mnie niesamowitym szokiem. because I had thought, I can't speak the language. Bo sobie pomyślałem, kurczę, nie mówię w ich języku. I can't do anything here. Nic nie jestem w stanie tutaj zrobić. Back home in Brazil, Tam w domu w Brazylii I can do everything. mogę zrobić wszystko. I lead many projects. Prowadzę wiele projektów. I know many things. Znam wiele rzeczy. I'm a great person, I jestem świetnym człowiekiem. but here I'm nothing. A tu jestem po prostu nikim. And this guy put me to shame. A ten człowiek naprawdę mnie zawstydził. Dziękuję. He showed me that he didn't even need to know how to write or read to have a huge impact on the world Pokazał around mi, him. że nie muszę umieć czytać ani pisać, żeby mieć olbrzymi wpływ. All he needed Wszystko, co on potrzebował, was Jesus. to był Jezus. He followed Jesus. Szedł za Jezusem. He gave everything to Oddał Jesus. wszystko Jezusowi. That was how he impacted the world around him. I w ten sposób on miał wpływ na świat, który go otaczał. Following Jesus is difficult.
Chodzenie za Jezusem nie jest proste. It means dying to ourselves. Znaczy umieranie do siebie. That's why Paul says, I want to be identified with Jesus' suffering and death. Dlatego Paweł mówi, że chce być identyfikowany ze śmiercią i cierpieniem Jezusa. But it also means power. Ale też oznacza to moc It also means resurrection. i zmartwychwstanie. Because it says that when I die with Jesus, I also I rise from the dead with Jesus. Bo mówi, że gdy umieram z Jezusem, to też zmartwychwstaję wraz z Nim. So Paul is saying, when you die with Jesus, Więc Paweł mówi, że gdy umierasz z Jezusem, when you surrender everything, ty oddajesz Mu wszystko. the same power that rose him from the dead To ta sama moc, która Go zmartwychwstała, is in you. jest też w Tobie. So when we surrender, we have the power of Jesus to do everything. Więc gdy poddajemy się Jemu, mamy moc, żeby zrobić wszystko. So it is a challenge, it's difficult, Więc jest to wyzwanie, nie jest to proste. but it is also empowering. It gives you strength. Ale to też jest coś, co daje Ci siłę. So how does Paul do this? Więc w jaki sposób Paweł to robi? And now I want to end by looking at steps that Paul takes. He says, this is how you can surrender everything to Więc Jesus. chciałbym teraz zakończyć takimi krokami. W jaki sposób Ty możesz oddać się Jezusowi? What are the steps that I take to follow him well? Jakie kroki ja powinienem podjąć, żeby dobrze za Nim iść? Well, first of all, Paul talks about persistence. Więc po pierwsze Jezus mówi o tym, żeby podążać, żeby mieć... Paul talks about Paweł persistence. mówi o persistence. To jest, Fighting for something. tak, walczenie o to. I don't want to give up. Nie chce się poddać. He says it's a process. Mówi, że to jest proces. It's not from one day to the next. Nie następuje to z jednego dnia na drugi. Just like he said in chapter 1. Tak jak mówił w rozdziale He pierwszym. says, so I'm going in that direction. Mówi, idę w tym kierunku. I'm following Jesus. Idę za Jezusem. And it's a process. I jest to proces. He also says, I need to leave behind things from the past. Mówi też, że muszę zostawić za sobą rzeczy z mojej przeszłości. Sometimes it's difficult for us to surrender because we're holding on to things from the past. Czasem jest nam trudno, dlatego że trzymamy się za rzeczy z naszej przeszłości. Maybe something that has hurt us in the past. Może coś, co nas skrzywdziło w tej przeszłości. Maybe something that we have done to hurt somebody else in the past. Coś, co my zrobiliśmy, co skrzywdziliśmy kogoś w przeszłości. Maybe things that were precious to us before and we know we have to let go of them. Może to były rzeczy, które były dla nas cenne i wiemy, że musimy to odpuścić. Paul says, let those things from the past stay in the past, go forward. Paweł mówi, niech te rzeczy z waszej przeszłości zostaną w waszej przeszłości, idźcie do przodu. Go forward. Idźcie do przodu. Leave the past behind. Zostawcie tą przeszłość za sobą. And he says, let's fight for it. I mówi, walczmy o to. We have to pursue Jesus. Musimy podążać za Jezusem. Surrendering means focusing on him and giving everything for him. Poddanie się znaczy oddać wszystko i zrobić wszystko dla Niego. So it is a fight. Więc jest to walka. It's to keep going. Jest to coś, żeby iść dalej. He also says that God reveals himself to us. Też mówi o tym, że Bóg nam się objawi. He says that if you don't quite get it yet, don't worry. Mówi, że jeżeli jeszcze w 100% tego nie rozumiesz, nie przejmuj się. God will reveal himself to you. Bóg się tobie objawi. He will show himself to you. Pokaże się tobie. He also talks about us keeping going together in unity Mówi też o tym, żebyśmy szli razem. because we can't do this on our own. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami. We need to be together to follow Jesus. Musimy być razem, żeby podążać za Jezusem. And as we are together, Gdy jesteśmy razem, he says, follow good examples. mówi, idźcie za dobrymi przykładami. He says, follow my example. Idź za moim przykładem. I'm following Jesus. Ja idę za Jezusem. I'm giving everything for him. Oddaję wszystko, poddaję wszystko Jemu. Follow me. Idź za mną. Follow my example. Podążaj za moim przykładem. That's what Paul says. Tak mówi Paweł. And the reason he says follow good examples I powód, dlaczego mówi, żebyś szedł za dobrymi is przykładami, because there are a lot of bad to examples. dlatego, że jest dużo też złych przykładów. There are a lot of people following other things. Jest dużo ludzi, którzy podążają za innymi rzeczami. He's saying, we live in a society that follows other goals. Mówi, żyjemy w społeczeństwie, które ma inne cele. So he's saying, don't listen to what these other examples are saying. Więc mówi, nie słuchajcie, co te inne przykłady mówią. Follow good examples. Idźcie za tymi dobrymi przykładami. And last of all, I ostatecznie, he says, have hope. miej nadzieję. Have hope. Miej nadzieję. Because where we are going Bo tam, gdzie my idziemy, is eternal life. jest życie wieczne. And it is peace with God. I to jest spokój z Bogiem. It is heaven. Jest to niebo. It is victory. Jest to zwycięstwo.
Hope. Nadzieja. It changes us. Zmienia nas. It will happen. To się na pewno stanie. It's happening now. Dzieje się to teraz. We are changing every day as we Zmieniamy follow się him. każdego dnia, gdy podążamy za And one Jezusem. day we will all be changed for eternity. I któregoś dnia każdy z nas będzie zmieniony na wieczność. Our bodies that are mortal will fall away and we will have immortal bodies. Nasze ciała odpadną i będziemy mieli ciała takie wieczne. Eternity. Wieczność. Let's have hope. Miejmy nadzieję. So I think the message today is a simple one. Więc myślę, że przekaz dzisiejszy jest dosyć prosty. Paul says we have a choice to make. Paweł mówi, mamy pewien wybór do It's dokonania. not possible to follow Jesus Nie możemy iść za Jezusem and follow all these other goals. i iść też za tymi wszystkimi innymi celami. Yes, we still live in this world. Tak, nadal żyjemy w tym świecie. We still live our lives. Dalej mamy żyć swoim życiem. But what is at the center of our hearts? Ale co będzie centrum naszego He's serca? saying you have to choose. On mówi, musisz wybrać. Is it Jesus Czy będzie to Jezus, or is it something czy else? będzie to coś innego? And if it's something else, Jeżeli to będzie coś innego, the challenge that Paul gives us today to wyzwanie, które Paweł daje nam dziś, is surrender it. to jest to, żebyś to poddać. Give it up. Oddaj to. Say, God, I want you in the center of my heart. Powiedz, Boże, chcę, żebyś Ty był w centrum mojego serca. Give it up. Oddaj to. And maybe there are some of these steps that Paul is taking that are difficult for you. Być może niektóre te kroki, które nakreśla tutaj Paweł, są dla was trudne. So you've made that decision. I want to surrender to Jesus. Podjąłeś już decyzję, chcę poddać się Bogu, But some of these things that Paul talks about are difficult for me. ale niektóre te rzeczy, o których on mówi tutaj, nie są proste. Maybe you find it hard to keep persisting. Może ciężko jest wam cały czas za tym podążać. Maybe there's something in the past that is difficult for you to let go of. Być może jest coś w waszej przeszłości i trudno wam to odpuścić. Maybe you're finding it hard to believe that God can reveal himself to you. Może jest to trudne dla was, żeby zrozumieć, że Jezus może się wam objawić. Maybe those other voices are speaking louder than the voice of Jesus. Może te inne głosy krzyczą głośniej niż ten głos Jezusa. Or maybe you've lost hope A może straciłeś nadzieję and you've forgotten where we're going. i zapomniałeś, gdzie idziemy. I want to remind you of that today. Chcę wam o tym dzisiaj przypomnieć. I think that what we're reading is supposed to remind us of that hope today. Myślę, że to, co czytamy dzisiaj, powinno nam przypominać o tej nadziei. So whatever these aspects are difficult for you, just bring them before Jesus now. Więc którykolwiek aspekt jest dziś dla ciebie trudny, to przynieś to do Jezusa. Say, Jesus, I want to give everything for you. Powiedz, Jezus chce poddać tobie wszystko And I need your help. i potrzebuję twojej pomocy. So reveal yourself to me. Więc objaw się. Give me hope again. Daj mi na nowo nadzieję. Help me to let go Pomóż mi odpuścić of whatever is holding me back. cokolwiek mnie tam wstrzymuje. Shall we pray like that? Czy możemy się tak modlić? So I'm going to pray, Więc będę się modlił. but if there's anything specific for you, personal to you, Ale jeżeli jest coś, co jest takie szczególne dla ciebie, just pray it in your heart right now. to pomóż to też w swoim sercu. Just speak it to God in the quietness. Powiedz to Bogu w ciszy. Jesus, thank you for your word. Jezus, dziękuję ci za twoje słowo. Thank you that your word challenges us. Dziękuję za wyzwanie, które stawiasz nam. Today I want to surrender everything to you again. Dziś chcę ponownie poddać tobie wszystko. I give you my life. Oddaję ci moje życie. Forgive me for every time I let other things become important or precious to me. Wybacz to, że jak oddawałem albo powodowałem, że inne rzeczy były dla mnie ważniejsze. I know that these other things are nothing in comparison to you. Wiem, że te inne rzeczy są niczym w porównaniu do ciebie. I want you at the center of my life. Chcę ciebie w centrum mojego życia. Help me to follow you like that. Pomóż mi podążać za tobą w ten sposób. Help me to give everything for you. Pomóż mi oddać tobie wszystko. Teach us to live in our world today. Ucz nas, żebyśmy żyli jak żyć w dzisiejszym świecie. As we go about our jobs and our studies, Gdy poruszamy się w świecie naszych prac czy studiów, our relationships, our naszych families, relacji, naszych rodzin, that we would know how to live
in the place you have put us, Żebyśmy wiedzieli, jak żyć w miejscu, w którym nas położyłeś. yet with you at the center of our Ale hearts. cały czas mając Ciebie w centrum naszych serc. That we would look to you every day. Żebyśmy patrzyli na Ciebie codziennie Say, Jesus, it's all for you. i mówili, Jezus, to wszystko jest dla Ciebie. We are nothing without you. Jesteś niczym bez Ciebie. We trust in you. Wierzymy Tobie. Fill us with hope again this morning. Wypełnij nas dzisiaj znowu nadzieją. We would remember that we have the same power that rose you from the dead. Żebyśmy pamiętali, że mamy tą samą moc, która zmartwychwstała Cię ze śmierci. And that you are calling us to eternity with you. I że Ty nas powołujesz do życia wiecznego ze sobą. And we thank you and we worship you this morning. I dziękujemy Tobie i oddajemy Tobie cześć. In Jesus' name. W imię Jezusa. Amen. Amen. Amen.